Dzień dobry. Dzisiaj nauczymy się o rodzinie. Today we will learn about family. So, moja rodzina means my family. And rodzina jest rodzaju żeńskiego. That means it is female. Because it's ended in a and because it's female. And that's why we say moja rodzina. Okay, so when we can use the phrase moja rodzina? Well, we can say to jest moja rodzina or to jest moja rodzina, or we can describe it. So, for example, moja rodzina jest duża, moja rodzina jest średnia, moja rodzina jest mała. And remember that with town or country or state, we used different endings, right? Town, miasto was neutral, so we said duże miasto. Country or stan, so like kraj or stan, was masculine, so we said duży stan, duży kraj, or mały kraj, mały stan, or średni stan or kraj. Now we have rodzina that is female. So we need to explore the endings a, right? And female is always the easiest in Polish, okay? So female nouns, female adjectives are usually the easiest and doesn't change. It doesn't change that much, or not much is changing, I shall say. So, for example, when we describe something female in this basic sentences, then we just say the same a all over the place. So moja rodzina, duża, mała, średnia. Okay? So, let me describe these families. Moja rodzina jest duża. Moja rodzina jest średnia. Moja rodzina jest mała. Now I want you to repeat the appropriate size for the family that I am using, and I will say the whole sentence, but you repeat only the last word. So, for example, I will point to this family and will say moja rodzina jest duża, średnia. You will just say średnia. Let's try. Moja rodzina jest średnia, duża. You should have said duża. Moja rodzina jest średnia, mała. Moja rodzina jest średnia, duża. Moja rodzina jest mała, duża. Okay. Now, I want you to do the same, but repeat the complete statement, right? So you will have to say rodzina, and rodzina is our new word, but I think you can do it. So, I will say moja rodzina jest duża, średnia, and you will say moja rodzina jest średnia. Let's try. Moja rodzina jest mała, średnia. Moja rodzina jest średnia, moja rodzina jest duża. Moja rodzina jest duża, moja rodzina jest średnia. Moja rodzina jest duża, moja rodzina jest mała. And now say on your own about your own family. For the example, I will tell you about me. Moja rodzina jest mała. And your family? And let's move on. So, moja rodzina jest duża, mała, średnia is one way of saying that. But very often we say, I have a big family, or I have a small family, or I have a medium family. Maybe even more often than my family is big or small or medium. So we need to know how to say it both ways, okay? So I have, this is mom. And here we need to use a different case. So here we are using accusative case. And I did mention already accusative. We used accusative, for example, when we were saying lubię or uwielbiam, which means I like or I adore.
So now we will start to use this accusative case much more, okay? And now in accusative case you have a little challenge to remember, okay? Because our female will change in two different ways. As you remember from the basic forms, even from describing your town or country or state, when we deal with an adjective and a noun, noun would be kraj or stan or rodzina for that matter, and adjective would be the descriptive, right? So średnia, mała, duża. So they will decline, they will have different endings very often, okay? Not always, because we say moja rodzina jest duża and we have all the way as, right? But very often it will be a different, the endings will be different. So for example, like we said, średni kraj. Średni doesn't have the same ending as kraj, right? Basically just female is so simple. But here female changes, okay? And we will have two different verbs. So, rodzina, the noun, will change into el, rodzinę. Mam rodzinę. That means I have a family. Dużą, małą, średnią will get the tail. So we change a to o, which we are familiar with. So, listen how I do it, how I describe my family. Mam średnią rodzinę. Mam małą rodzinę. Mam dużą rodzinę. Okay? Now I want you to point to the right picture while I will be saying that I have this size or another family. Mam dużą rodzinę. Mam średnią rodzinę. Mam małą rodzinę. Mam dużą rodzinę. Mam średnią rodzinę. Dobrze. Now I want you to repeat only the adjective. So, I will point to a picture, I will say the full statement, or maybe two full statements, and you will say only dużą, małą or średnią. Let's try. Mam dużą rodzinę, mam średnią rodzinę. You should have said średnią. Mam dużą rodzinę, mam średnią rodzinę. Dużą. Mam małą rodzinę, mam dużą rodzinę. Małą. Mam średnią rodzinę, mam małą rodzinę. Średnią, sorry. Okay, now I want you to take one step further, do the same, but add rodzinę. So, if I point to this one and say, mam dużą rodzinę, mam średnią rodzinę, you will say dużą rodzinę. Okay, let's try. Mam małą rodzinę, mam średnią rodzinę. Małą rodzinę. Mam dużą rodzinę, mam średnią rodzinę. Średnią rodzinę. Mam dużą rodzinę, mam małą rodzinę. Małą rodzinę. And now the same, but say the complete statement. Or maybe you will complete the sentence, okay? So I will point to the picture, will say just the ending, and you will say the correct full sentence. So for example, dużą rodzinę, małą rodzinę, you will say mam dużą rodzinę. Or średnią rodzinę, małą rodzinę, you will say mam średnią rodzinę. Let's try. Małą rodzinę, dużą rodzinę. Mam średnią rodzinę. Dużą rodzinę, średnią rodzinę. I'm sorry, that was małą. Dużą rodzinę, średnią rodzinę. Średnią rodzinę, małą rodzinę. Dobrze. Let's move on. Actually, tell me first what kind of family you have. Okay, now let's move on. So, to jest jedynak, to jest jedynaczka, to jest jedynak,
to jest jedynaczka. Jedynak or jedynaczka, as you can see, a very similar word to jeden. That's, guess, the only child. And because we have a differentiation between genders, we have different word for a boy and different word for a girl. So jedynak, jedynak, jedynaczka, jedynaczka. Okay, try to repeat the word that I am saying. Jedynak, jedynak, jedynaczka, jedynaczka. Now tell me the right one. Jedynak, jedynaczka, jedynak, jedynaczka, jedynaczka, jedynak, jedynaczka, jedynak, jedynaczka, jedynak, jedynaczka, jedynak. Okay? Who is that? And that? Dobrze. Now, when we want to say that we are an only child, that will of course add. But you are familiar with these changes because these are the changes that we used with student, studentka. We said jestem studentem, jestem studentką. We said jestem Polakiem, jestem Amerykaninem, jestem Polką, jestem Amerykanką. So sometimes it can be tricky with this extra I, but basically we have em at the end for guys and o for girls. So he would say jestem jedynakiem, jestem jedynakiem, jestem jedynaczką, jestem jedynaczką. Repeat the correct statement. Jestem jedynakiem, jestem jedynaczką. Jestem jedynakiem, jestem jedynaczką. Jestem jedynakiem, jestem jedynaczką. Jestem jedynakiem, jestem jedynaczką. Say according to your gender if you are jedynakiem or jedynaczką. Dobrze.